Znalazłem się w branży budowlanej, ponieważ tak potoczyło się życie. Nauczyłem się zawodu budowlańca w Stanach Zjednoczonych. Przebywałem tam od 2000. Nazywam się Tomasz Kopertowski. Prowadzę firmę Fibercell zajmującą się izolacjami nadmuchowymi. Znalazłem się w branży budowlanej, ponieważ tak potoczyło się życie. Nauczyłem się zawodu budowlańca w Stanach Zjednoczonych. Przebywałem tam od 2003 roku do 2007 roku, czyli prawie 4 lata pracy w budowlance. Była to taka zwana budowlanka ciężka, budowa wieżowców, lanie betonu, wiązanie stali. Także takie solidne podstawy, żeby dalej się rozwijać, a jednocześnie wypracować sobie charakter. Ponieważ praca w Stanach jest dosyć ciężka. Z wykształcenia jestem nauczycielem WF-u, ale tak jakoś się to potoczyło. Żeby wykonać izolację z celulozy, przede wszystkim należy znać budowę przegrody budowlanej, którą izolujemy. To nie jest tak, że wdmuchujemy celulozę gdzie popadnie. Trzeba znać dokładnie, jak to wszystko jest zbudowane. Właśnie tutaj to doświadczenie budowlane troszeczkę mi pomogło. Ponieważ mam dosyć wszechstronną wiedzę na temat budowy budynków. Wykonanie izolacji celulozowej polega na wdmuchnięciu materiału izolacyjnego pod dużym ciśnieniem. To ciśnienie wytwarza odpowiednia maszyna, która materiał wstępnie rozdrabnia. Następnie materiał przechodzi przez wąż instalacyjny, który jeszcze pomaga rozdrobnić ten materiał, rozwłóknić i jakby ułożyć te włókna celulozowe, a dalej już wdmuchuje się to bezpośrednio do przegrody, uzyskując odpowiednie gęstości. Ta gęstości dostosowuje się do rodzaju przegrody. Można powiedzieć, że wyróżniamy 3 rodzaje przegrody, czyli przegrody płaskie, przegrody skośne oraz przegrody pionowe. I każda ta przegroda ma swoje odpowiednie gęstości, żeby uniknąć jakichkolwiek później problemów podczas eksploatacji budynku. Po raz pierwszy spotkałem się z tą izolacją właśnie w Stanach Zjednoczonych. Izolacja nadmuchowa oparta na celulozie właśnie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. To jest technika, która ma około 100 lat. Przeżywała swój rozkwit bezpośrednio po II wojnie światowej, później troszeczkę ten interes jakby został przytłoczony przez inne izolacje, natomiast teraz znowu przeżywa renesans. Jest wzięcie na materiały naturalne, też pochodzenia naturalnego. Znaczenie ma również koszt wykonania takiej izolacji oraz szybkość wykonywania izolacji, ponieważ przy tym stopniu skomplikowania dachów czy też przestrzeni do zaizolowania w Polsce, ta technika ma znaczącą przewagę. Często klienci pytają się mnie, czy celuloza osiada. Tak, celuloza może mieć tendencję do osiadania, jeśli jej gęstość jest nieodpowiednia, czyli jest zbyt niska, czyli tutaj albo nastąpił błąd instalatora materiału,
Czy to wynika to albo z niewiedzy, czy też z oszczędności, ale przy odpowiednich ustawieniach maszyny, odpowiedniej technice wdmuchiwania i prawidłowym podejściu do pracy materiał nie osiada lub osiada w stopniu nieznaczącym. Zaletą wykonywania izolacji celulozowych wdmuchiwanych jest eliminacja mostków termicznych, to znaczy materiał ściśle przylega do wszelkich powierzchni, rozchodzi się po przegrodzie i nie ma praktycznie żadnych pustek. Oczywiście pracę zawsze warto zweryfikować, robimy to głównie w okresie zimowym przy pomocy kamery termowizyjnej i wówczas mamy pewność, że ta izolacja jest wykonana w sposób prawidłowy. Nazywam się Tomasz Kopertowski, prowadzę firmę Fibercell zajmującą się izolacjami nadmuchowymi. Skupiamy się głównie na nadmuchach celulozy.